Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Cię, Piotrze, witam wszystkich naszych słuchaczy. Mam takie pytanie, ponieważ tak jak zauważyliście, pewnie Ty też zauważyłeś, troszeczkę zaczęło się na kanale pojawiać kwestii związanych z proroctwami, z wizjami. No ale ja chciałbym Ciebie troszeczkę o inne te proroctwa zapytać. Chodzi mi o takie bardziej azjatyckie proroctwa, bardziej chodzi mi o Ryo Tatsuki, tak? Kim jest w ogóle Ryo Tatsuki i o czym w ogóle jej przepowiednia mówi? Powiem Ci, że w momencie, kiedy nagrywamy, to Rio Tatsuki zaczyna się przebijać już do polskiego internetu. Widziałem dzisiaj taki artykuł mówiący, że ludzie odwołują wakacje w Azji Południowo-Wschodniej, dlatego że boją się tej przepowiedni. Mhm. Nie wiem, czy Polacy się też boją, bo wydaje mi się, że nie. Bo widzieliśmy Polaków, którzy nie wyjeżdżali nawet Mhm. z miejsc, w których się paliło albo było trzęsienie ziemi. W każdym bądź razie przepowiednia Rio Tatsuki zaczyna obejmować coraz szersze kręgi, bo mamy coraz mniej czasu do jej wypełnienia. Zgodnie z jej przepowiednią w lipcu tego roku, w rejonie pomiędzy gdzieś, no, na obszarach powiedzmy na południe od Japonii, w takim trójkącie między Japonią, Tajwanem a Filipinami ma dojść do albo zagotowania się morza, albo otwarcia się, wiesz, dna morskiego, no i ma nastąpić tsunami, które będzie kilkakrotnie większe od tego sprzed lat, z roku 2011, czy nawet tego z roku 2004. A kim jest Rio Tatsuki? Ktoś by pomyślał, że to jest jasnowicka japońska, która rzuciła taką przepowiednię i teraz wszyscy na nią patrzą. No, okazuje się, że nie, ona nie jest jasnowidzem, to jest w ogóle ciekawe. Chociaż nazywa się ją babą Wangą japońską, tak naprawdę Rio Tatsuki jest, albo raczej była, rysownikiem. Mhm. Ona rysowała mangi. Mangi. Rysowała, tak, tylko ta historia ogólnie Rio Tatsuki jest tak dziwnie zawiła, że jak mam być szczery, to koniec końców nie wiem, czy my mamy do czynienia z realną postacią w ogóle, czy mamy do czynienia z miejską legendą, bo też Mhm. tak może być w jakimś stopniu, ale ona jest rysowniczką, która no, ponad 20 lat temu, w sumie ponad 25 lat temu, opublikowała taki zeszyt, taki album pod tytułem bodajże Przyszłość, którą widzę, albo przyszłość, którą widziałam. No i w tym komiksie ona zawarła rzekomo swoje sny prorocze. I stało się to bardzo znane, ponieważ przypisuje się jej w tym komiksie przepowiedzenie tego słynnego tsunami z 2011 Mhm. roku, które zniszczyło Fukushimę. Tylko że tak, to nie było też przepowiedziane w takiej formie, że ona, wiesz, spisała swoje przepowiednie i tam gdzieś w dymku napisała: o, będzie trzęsienie ziemi. W dymku w komiksie. Mhm. No nie, to jest zapowiedziane w formie rysunku i to są takie delikatne sugestie raczej, aniżeli coś wyrażonego otwarcie. Także tak wygląda sprawa z Rio Tatsuki. Historia jest dość popularna, muszę powiedzieć, bo ona od jakiegoś czasu, takiego dłuższego czasu krąży w mediach japońskich, natomiast ja poszukując tego materiału, no, znalazłem ślady zainteresowania tą przepowiednią w mediach koreańskich, Mhm. chińskich mniej, ale również na przykład w indyjskich mediach. To znaczy w ogóle, wiesz, nie mam dostępu tak naprawdę do tamtego regionu w żaden sposób. Nie wiem, na ile ludzie mieszkający, nie wiem, w Indonezji na przykład też się tym interesują, ale widać, że czy interesują, czy się tym przejmują. Mhm. No bo w mediach czytamy, tak, że ludzie są lekko zaniepokojeni tą przepowiednią. Jak jest naprawdę, to nie wiemy, tak, to ktoś napisał. Ale tak to wygląda. Na pewno ta przepowiednia się rozchodzi w internecie. Rozchodzi się w sieci, ludzie klikają, ludzie mówią, komentują i czekają na ten lipiec 2025. Mhm. W ogóle inna taka sprawa, to co w ogóle jest jeszcze wiadomo o tej kobiecie i dlaczego jest w ogóle o niej tak głośno w tej całej Azji? O niej w sumie jest wiadomo dużo i niedużo. To znaczy się tak, jeżeli ktoś jest ekspertem od mangi, no to może ją gdzieś zna. Ja nie jestem.
i tyle mogę powiedzieć, co udało mi się zgromadzić na jej temat z internetu. Mhm. No i wychodzi na to, że to jest kobieta, która ma teraz około 70 lat i ona przez długie, długie lata pracowała jako rysownik, tak? Początkowo jako asystent innych artystów, potem jako samodzielny artysta, twórca. O jej życiu wiadomo niewiele, to znaczy mówi się, że ona generalnie się troszkę dystansowała, dlatego że to ma związek z jej przeszłością. Ona ma być po jakimś wypadku, prawdopodobnie chodzi o jakieś blizny, tak? Ona z tego powodu była trochę wycofana, tworzyła być może w domu. I co? No, ponoć odnosiła jakieś sukcesy. Mówię ponoć, no bo manga to jest tak szeroki temat, że wiesz, no chyba tylko miłośnik jakiś naprawdę tej sztuki, głęboko, głęboko siedzący, mógłby nam powiedzieć, czy to jest osoba znana. No ma swoją stronę na Wikipedii, to już o czymś świadczy. Wiem, że miała swoje kluby, fan kluby, ale czy to było związane z jej działalnością wcześniejszą, czy było związane z działalnością po publikacji przyszłości, którą widziałam, to nie wiem. Ważne jest też to, że ona porzuciła pracę w roku 1998, natomiast w 1999 wychodzi ta jej najsłynniejsza manga. I Mhm. ona od tego czasu funkcjonuje gdzieś. W ogóle to jest dziwna sprawa, bo tej kobiecie się przypisuje jakąś aktywność w sieci, jakieś działania. Potem się okazało, że ktoś ją udawał, ktoś się pod nią podszywał. No głupia sprawa, szczerze ci powiem, taka nie do końca dla mnie zrozumiała. Trochę wygląda to jak miejska legenda. Japończycy pewnie to rozpatrują trochę inaczej, no bo pomyśl sobie, że masz popularną rysowniczkę, popularną osobę zajmującą się mangą, która przepowiada przyszłość, tak? I oni to pewnie widzą pod tym kątem bardziej, że to jest jakaś fajna teoria spiskowa, taka dająca do myślenia. Myślę, że natomiast ludzie na Zachodzie nie do końca rozumieją kontekst tej historii. I tak na dobrą sprawę to można nawet, kiedy się czyta źródła internetowe, odnieść wrażenie, że tam niektórzy w ogóle nie mają pojęcia, kim ta kobieta jest. Myślą, że jest jasnowidzem. Nie. Mhm. Jest rysowniczką, która twierdzi, że miała wizję przyszłości, ale na ile jest to sprawdzone, szczerze mówiąc, też nie udało mi się sprawdzić. Mhm. Nie udało mi się potwierdzić. To znaczy to jest, dla mnie to jest taka bardziej, wiesz, miejska legenda na chwilę obecną. Mhm. A jak w ogóle jest interpretowana ta jej przepowiednia i co tak naprawdę może wydarzyć się w lipcu 2025 roku? Interpretowana jest w ten sposób, że ona zamieściła w ogóle w tym swoim komiksie taką mapkę i taką mapkę z krótkim opisem. I tam jest pokazane, że właśnie gdzieś tam pomiędzy Japonią, Filipinami a Tajwanem jest pokazane miejsce, gdzie ma dojść do jakiejś katastrofy na morzu. Przy czym to ma nie być chyba wybuch żaden, to ma być katastrofa naturalna. Katastrofa naturalna, trzęsienie ziemi albo coś podobnego w tamtym regionie to nie jest nic nadzwyczajnego, dlatego że to jest słynny pacyficzny pierścień ognia, który sięga tak naprawdę taką wielką podkową od Azji Wschodniej aż po tak naprawdę Amerykę Północną, Alaskę i dalej w dół. Także tam takie coś ma się prawo wydarzyć. Natomiast ona zapowiada, że będzie to wielkie, potężne, wiekopomne wydarzenie, wielkie trzęsienie ziemi, które no, spowoduje ogromne straty. No i też wszyscy, którzy mieszkają w tamtym regionie świata, wiesz, pomni tego, co się tam działo w roku 2004, 2011, no doskonale wiedzą, czym się to może skończyć, takie ogromne tsunami, tak? To my sobie to tylko wyobrażamy na podstawie zdjęć, na podstawie, wiesz, reportaży telewizyjnych, ale musimy mieć świadomość, że no, ogrom ludzi w tamtym rejonie świata żyje w bliskiej odległości od wybrzeża. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że jeżeli takie tsunami by przeszło, no to jest ogromna katastrofa dla tych krajów, które żyją w znacznym częściu z turystyki, tak? Katastrofa, bo to wszystko trzeba odbudować, trzeba ściągnąć tych turystów znowu z powrotem. I tak to wygląda. No i oczywiście to wspomnienie Fukushimy też swoje robi. I ta Fukushima 2011 to jest również
bardzo ważny element w twórczości Rio Tatsuki, no bo właśnie od tej przepowiedni zaczyna się jej kariera w internecie. Od tej przepowiedni ludzie zaczynają no, poszukiwać tej mangi, poszukiwać jej twórczości i chcą na tej podstawie, wiesz, dowiedzieć się tego, co czeka nas w przyszłości. To nawet przybrało taką formę, że komiksy Rio Tatsuki były wznawiane wielokrotnie i one się rozchodziły w naprawdę gigantycznych nakładach. Oczywiście ktoś powie, no to może właśnie o to chodzi, nie? Że ona sobie stworzyła taką postać, miała jakiś pomysł na siebie, że po prostu stworzy taką mangę, zrobi wokół tego legendę i to się będzie lepiej sprzedawało niż normalny komiks. Zresztą pewnie jak ktoś usłyszy, że nazywam mangę komiksem, to będzie się wściekał, że to nieporównywalne, no ale dajmy już na to, że tak jest. I tak to wygląda, wiesz, co się tam ma wydarzyć, ona też nie uściśla. No, ja z tego co widziałem, chodzi o zagotowanie się morza, no to możemy dojść do wniosku, że skoro się morze zagotuje, no to prawdopodobnie chodzi o wybuch wulkanu pod wodą, ale czy to może doprowadzić do aż tak ogromnej katastrofy? No jaka silna musiałaby to być erupcja, żeby, wiesz, coś takiego miało miejsce? Oczywiście nie jest to wykluczone w żaden sposób, no nie takie rzeczy się na tej planecie działy. Yy, Teraz wiesz, no pytanie jest inne troszeczkę. Czy w ogóle przewidywanie pewnych zdarzeń, które mają szansę się wydarzyć, to jest to jasnowidzenie, czy bardziej tutaj jest jakiś, bym powiedział, umysł analityczno-syntetyczny, tak? I gdzie w ogóle jest ta granica między jasnowidzeniem a prognozą? Dobre pytanie do Krzysztofa Jackowskiego przede wszystkim, o którym zrobiłeś bardzo popularny na Twoim kanale program. Gdzie leży granica między jasnowidzeniem a prognozami? Powiem tak z mojej perspektywy, bo przyglądałem się jasnowidzom różnego rodzaju i tak naprawdę jasnowidz jasnowidzowi nierówny. Powiedzmy tak, gdyby ta przepowiednia Rio Tatsuki się sprawdziła w jakiś sposób, no to musiałbym powiedzieć, że jest coś na rzeczy. Dlatego, że to byłaby przepowiednia sprzed 20 kilku lat, precyzyjnie dotycząca jakiegoś wydarzenia, które co prawda ma szansę się zdarzyć w tamtym regionie świata, ale równie dobrze mogło się zdarzyć przez te 26 lat w dowolnym momencie. A jeżeli ona by trafiła akurat w ten lipiec 2025 i jeżeli dodatkowo by to pociągnęło za sobą jakieś tam potężne straty, no to trzeba by się było nad tym przynajmniej pochylić, tak? Natomiast zupełnie inaczej by wyglądała sytuacja, gdybyśmy mieli jasnowidza, który by powiedział, no w tym roku dojdzie na przykład do trzęsienia ziemi gdzieś tam w Azji Wschodniej. No to coś takiego traktować trzeba zupełnie inaczej. To jest Mhm. prognoza wydarzenia, które ma szansę się stać, ma szansę się ziścić, tak jak ma się szansę ziścić katastrofa samolotu na przykład w Rosji, katastrofa samolotu w Brazylii, katastrofa samolotu w Stanach Zjednoczonych, czyli tam, gdzie najczęściej, gdzie jest najbardziej rozwinięty ruch lotniczy. Mhm. I jeżeli w ten sposób, poprzez tak zwany odczyt na zimno, jasnowidze postępują, no to ja wtedy troszeczkę przestaję mieć zaufanie do ich zdolności parapsychicznych, bo to jest po prostu taki czysty strzał. To jest wybieranie zdarzeń z puli takich zdarzeń, które mogą się wydarzyć, które są potencjalnie możliwe w każdym roku. Natomiast wiesz, no, druga sprawa, że jeżeli ta przepowiednia jest określona, na przykład, że ktoś mówi, że w tym a tym miesiącu rozbije się samolot i dojdzie i przyniesie to ogromną ilość ofiar, no to już jest bardziej konkretna przepowiednia i nad tym też by się należało w jakiś sposób pochylić. Ale jest też druga strona tego wszystkiego, bo jasnowidze często, i Jackowski jest tutaj doskonałym przykładem, E, oni produkują przepowiednie masowo, hurtowo, strzelają tymi przepowiedniami. Dosłownie, no Jackowski jest w stanie tygodniowo tych przepowiedni wygenerować sporo, w zależności od tego, ile ma live'ów. E, I wiesz, jeżeli się tak strzela co tydzień przez powiedzmy rok, no to prędzej czy później
coś trafisz, coś No na pewno. utrafisz. No i wiesz, na tej podstawie już on ma siebie za wielkiego tam przepowiadacza, jasnowidza. No nie wiem, ja mu nie chcę niczego ujmować, podkreślam raz jeszcze, Krzysztof Jackowski jest postacią niejednoznaczną, niejednoznaczna jest jego działalność, pod wieloma względami nie można utożsamiać jego sukcesów rzekomych związanych ze znajdywaniem ciał z tym, jak on przepowiada przyszłość. Zresztą powiem ci, że on zniknął w okresie kampanii prezydenckiej, znaczy tylko finiszu kampanii prezydenckiej. Wydaje mi się, że wynikało to z tego, że nie chciał odpowiadać na pytanie, kto wygra. No to nie, no bo wiesz, no bo tutaj masz prawdopodobieństwo 50 do 50%, nie? Więc wiesz, no strzelisz, to już nie, no nie takie rzeczy on strzelał i one kulą w płot, nazwijmy to. No właśnie, a tutaj mógł się srogo pomylić, będzie miał. Bo wiesz, bo Ale ja ci powiem inaczej, Piotrek, bo jeżeli my jesteśmy w stanie wygenerować wojnę w jednym miejscu raz na miesiąc, tak? No to wystarczy, że skumulujemy 12 punktów zapalnych, czyli 12 miesięcy i powiem w styczniu, że wojna będzie, nie wiem, w Syrii, w lutym powiem, że będzie na Ukrainie, potem powiem, że w Korei za miesiąc, a potem powiem, że w Chinach. To słuchaj, przez taki rok 12 punktów dając zapalnych, to kiedyś coś gdzieś pierdyknie w którymś z tych miejsc. I jak nie w tym roku, to w następnym roku powiem, a widzicie, pamiętacie, ja mówiłem, nie? No. dokładnie tak to wygląda i to wiesz, tych przepowiedni jest za dużo. Ja kiedyś zaproponowałem coś takiego, Jackowski, żeby go przetestować. Najprostsza możliwość to jest odciąć go od mediów, Mhm. na przykład na 2 miesiące, umieścić w jakiejś szczelnej komorze i zobaczyć, jak on wtedy generuje te przepowiednie, kiedy nie docierają do niego bodźce żadne zewnętrzne. Mhm. I będziemy wiedzieć, czy jest on w stanie przewidywać wydarzenia na świecie, tak? Mhm. I w jakim stopniu. Natomiast on też jest bombardowany różnymi bodźcami i tak dalej. Z Rio Tatsuki jest sprawa dużo bardziej tajemnicza, dlatego że o tej kobiecie nic nie wiemy. Ona też, z tego co wiem, ma mnóstwo, a przynajmniej dużo ma przepowiedni nietrafionych. Ona też ma sporą grupę krytyków. Tylko że wiesz, ona trochę więcej ryzykuje, no bo Jackowski mówi: o, widzę wojnę, ale nie określa kiedy, nie? Mhm. Najczęściej, albo, no, znaczy czasami określa, tak, ale zwykle o, będzie, albo nie będzie, albo miała być, albo dopiero będzie i on tak kluczy. Natomiast ona ryzykuje więcej, dlatego że ona mówi wprost, no będzie coś w tym lipcu, no jeżeli w tym lipcu nie będzie, no to ona ma już minus 10 punktów w sierpniu do swojej wiarygodności. No i Tak, tak. teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ona w ogóle, czy to jest w ogóle jakiś konkretny fenomen parapsychiczny, czy to jest fenomen marketingowy, kobieta, która sobie wymyśliła sposób na siebie, na Mhm. sprzedawanie swojej mangi, nie musi zbyt wiele robić, a wyróżnia się, tak? Czy to jest fenomen kulturowy, że po prostu ktoś przypisał jakąś wartość, jakieś znaczenie produktowi w tym przypadku, no, który tak naprawdę nie jest przepowiednią, jest dziełem i przypisano do tego znaczenie pewne, kulturowe, w tym przypadku jakiś kontekst przypisano, a Rio Tatsuki tak naprawdę mogła sobie no, zwykły komiks stworzyć, powstała legenda i to tak się kręci wszystko. Także jasnowidz jasnowidzowi nierówny, każda sytuacja jest inna i no, poczekajmy do tego lipca, zobaczymy, co się wydarzy. Oby nic, zobaczymy, jak będzie oceniana pani Tatsuki w Sierpniu. sierpniu. W sierpniu. Okej, dzięki ogromne. Nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie czekać. Zobaczymy, bo prawda zawsze wypływa na wierzch. Więc zobaczymy. Ona akurat, tak jak powiedziałeś, ryzykuje więcej, dlatego że ona mówi konkrety, nie kluczy. Tak więc zobaczymy. Będziemy mogli się w sierpniu pochylić nad jej wiarygodnością. My ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Ja serdecznie zapraszam na kanał do Piotra, na UFO Historię. Tam się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Tam jest troszeczkę też naszych rozmów. Więc myślę, że warto tam zaglądać, warto subskrybować i warto wiedzę poszerzać. Dzięki ogromne, Piotrze, że znalazłeś chwilę czasu, żeby zajrzeć. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się i do Pozdrawiam, następnego trzymajcie razu. się, cześć.